Siemano, zanim wrzucę podsumowanie, na które być może czekacie, jestem jeszcze winien porównania profesji magicznych, bo w tym roku wrzucałem filmik z dwóch profesji, które gracze najczęściej wybierają, szczególnie do gry solo, a dziś pokrótce omówię pozostałe profesje. Magami w przeciwieństwie do Palka trochę grałem, ale tylko na dość niskich poziomach, bo druida wyekspiłem sobie do ponad 300 levela na katedrze i sprzedałem na bazarze jakieś 2 lata temu, a MS-a sobie zostawiłem, ma on ponad 200 level. Uważam, że do 100 levela gra tymi profesjami solo jest całkiem spoko, bo szybko bijemy wszystko obszarowo albo robimy fajnego expa z SD na lamasu, ale potem zdecydowanie lepiej gra się nimi w teamie, bo exp w party na jakichś lawalurkerach czy na spektrach błyskawicznie wybije nas na 300 poziom i nie będziemy musieli męczyć się z uciekaniem od mobów, zbieraniem loota czy sprzedawaniem go, bo po prostu dostajemy stałe wypłaty od rycerza. A kapa magowie za wiele nie mają, więc te częste refile na niskim levelu mogą być uporczywe. Do tego w przeciwieństwie na przykład do rycerza, mocni są tylko w 2 żywiołach, więc ilość respów pod solo grę jest trochę ograniczona. Także według mnie te rzeczy sprawiają, że profesje magiczne to typowe profy do grania w teamie. Co prawda jak już się wyekspią w teamie, to są w stanie robić bardzo dobrego expa solo i już wtedy jakbym miał grać solo na takim 1k level, to myślę, że przyjemniej pod samego expa grałoby mi się magiem, o ile ktoś w ogóle lubi grać solo pod expa na tym levelu. Ale potwierdzam, że da się wbić solo nawet cały 1000 profą magiczną, bo u nas taki druid wbił go na Geyser Spektrach. Pozdrawiam. Co jednak jeszcze sprawia, że przynajmniej na tym mid-game'ie lepiej grać w teamie, no to, że przede wszystkim druid jest odpowiedzialny za leczenie, mag oczywiście też, ale mniej, jednak jego uchy są niezbędne na dalszym etapie gry. Sork ma też spela z koła o wątpliwej użyteczności, bo w teamie ważniejsze są ataki obszarowe, które dodatkowo triggerują czarmy, ale ten Beam Mastery, który można odblokować w kole, ma za to takie ciekawe zastosowanie, że nie tylko wzmacnia siłę wave'ów, ale też zmniejsza cooldown wszystkich speli o max 3 sekundy w przypadku trafienia 3 targetów. A druid ma w swoim kole tak zwanego Ulusa, czyli takie UE z dziurą w środku, które działa najmocniej na potwory z ponad 60% HP, czyli są to takie opłacalne bardzo spele do używania na początku boxa. A jeszcze co do wave'ów, to Tibia Fandom mówi, że wave'y druidów są o około 25% słabsze od tych magów, ale z drugiej strony więcej jest respów, gdzie lód przyda się bardziej. Wybierając druida łatwo jest skleić także niekompletny team, czyli na przykład zrobić duo z knightem albo paladynem, ewentualnie jakieś trio. MS w duo z Ekiem to pamiętam, że przydawał mi się dawno temu na Banucie, a teraz też spoko na Bursterach. Natomiast nieważne czy druid czy sork, obie te profy są nierozłączną częścią team huntów na endgame'ie, bo druid jest oczywiście głównym odpowiedzialnym za leczenie, a sork oprócz robienia dodatkowego damage'u ma jeszcze tak zwanego buffa i debuffa, czyli spela, które wzmaża podatność potworów albo osłabia ich ataki. A co do używania uchów, to będziecie musieli się przyzwyczaić, że tam gdzie co chwilę trzeba doklejać ucha, to w tej samej chwili z uchem możecie rzucić tylko wave'a albo UE, a na runę czy nawet Exurevite trzeba poczekać sekundę. To, że łatwo jest tymi profesjami paść, to chyba nie muszę mówić, ale za to mają one samony, które potrafią nas uratować, eksetując nas moby, o ile przetrzymamy chwilę na utamie. Utamka działa trochę inaczej niż kiedyś, Energy Ringa też nie założycie tak jak kiedyś, więc jeżeli dawno nie graliście, to zapoznajcie się jak aktualnie działa utamowita. A co do huntów solo na wysokim levelu, to MS kojarzy mi się przede wszystkim z Flimsami. Może jedna konkretna miejscówka, ale za to zrobi tam rawa niewiele odstającego od tego, którego robi się na Team Huncie. Druid może bić i Sawkę, Summer Elfy, Bashmu, Geyser Spectry czy nawet Fairwaya. I poza tym obie te profy powinny mieć dobrze na Kobrach, na Ingolu czy na Falconach. No i obie profy nie muszą tak jak kiedyś zmieniać UEK-a u Zoltana, w zależności od tego, który akurat jest im potrzebny, bo od 3 lat mogą znać oba spele naraz. Jak coś pominąłem, to sorry, nie traktujcie tego jako poradnik, bo na co dzień gram rycerzem, chciałem po prostu nakreślić takie najbardziej podstawowe rzeczy. Mi osobiście obiema tymi profesjami grało się równie przyjemnie, na pewno większą odpowiedzialność ma druid, bo leczy knighta i masresuje cały team. MS dopóki nie musi jakoś szczególnie używać uchów, to skupia się tylko na damage'u i rzucaniu debuffa. Zapraszam do dyskusji, dodam też wkrótce ankiety związane z profesjami, jeżeli się przydało to łapka, a ja zabieram się za podsumowanie, które mam nadzieję, że do czwartku wrzucę. Do usłyszenia!